Cześć kochani, jestem Lenebik. Z tego filmiku poznasz, jak robić pięknie loki na lokówkę i jakie produkty używać do stylizacji włosów. Najpierw trzeba zdecydować, gdzie chcemy zrobić przedziałek. Na przykład tutaj robimy po środku i od nosa robię taką prostą linię. Tak, op. Jest. Dzisiaj mam taką piękną akcesorię i chcę tutaj ją zastosować. O, tak to będzie i dlatego trzeba te włoski troszkę podpiąć. No i oczywiście przed lokówką trzeba nałożyć spray termoochrony. Biorę tutaj 3 cm. Tutaj z prawa i z lewa też. Ой, я чувствую, стойка комментов будет под видео. No i włosy z tyłu teraz niepotrzebne, dlatego troszkę chcę podpiąć, tak, żeby mi nie przeszkadzali. No i tutaj do stylizacji potrzebuję medium hairspray, taki lekki lakier do włosów. Zostawię tutaj taki mały klips, żeby tak trzymał. Tutaj także można używać na przykład żel do włosów, żeby wszystko było czysto. Ale nie mam dzisiaj żela. Teraz używam takiej małej gumki do włosów i będę robić taki niski kucyk. I tak robię, żeby on nie spadł, żeby trzymał się na pewno długo. Teraz potrzebuję pozostałe włosy. Dzisiaj będę używać taką lokówkę Upgrade. Ona taka kręcująca. Widzicie, jak to robię? Tak łatwo, bo można tu jej kręcić. Zaczynam od pierwszego poziomu. Zobaczcie, wysokość może być 3 cm. Pasma idzie pod lokówkę i zobaczcie, jak po prostu kręcę jej klipsem. Tak bardzo łatwo idzie. Jeszcze raz to samo, tak stawię lokówkę, pomagam klipsem. Zobaczcie, jak łatwo idzie, jak automatyczna lokówka. Troszkę tak kręcę, żeby miejsce tu było. Tak. No i do końca to robię. Tak, trzymam. Koniec. Czekam. Troszeczkę czekam i mogę sprawdzić, jak tam włosy. Aha, ciepło. Jeżeli gorąco, to mogę już odpuścić. Tak, pomagam. Troszkę trzymam, żeby nie była taka gorąca. I tutaj zostawię ją. Widzicie, że to pasenko jest tako łatwo, nie super kręcono, tak? Ale jeżeli chcecie bardziej kręcone włosy mieć, to trzeba dodać temperatury jeszcze. Bo teraz mam 170 stopni i chcę troszeczkę dodać, żeby było 180, bo moja modelka ma naturalne, niefarbowane włosy. Używałam termoochrony, tak wszystko w porządku, dlatego mogę 180 stopni teraz używać. Pamiętajcie, że przed kręcaniem trzeba włosy rozczesać. Możecie używać grzebień, a możecie po prostu ręką tak zrobić. No to na pewno tak łatwo idzie. Taka dobra lokówka jest. Widzicie, jak dobrze wyglądają łoki? Tak, i jeszcze koniec. Jeszcze trochę. Trzymam tak jej. Sprawdzam. O, dlatego widzicie co teraz? Dlatego trzeba tak trzymać, żeby włosy były na lokówkę.
więc to może po prostu tak, żeby nie spadło z lokówki. Jeszcze raz, zobaczcie. Muszę ją trzymać tak. Trzymam ją tak. Dobrze. Tak naciągam jej, widzicie? I koniec też tak trzymam dobrze. No i teraz widzicie, jaka jest różnica? Długość, tak? Na pewno długość. I te pasemki, widzicie, jakie takie długie i takie słabe. A ta jest taka trwała. Mogę powiedzieć, że ona będzie trzymać się dłużej. Już drugi poziom i też to samo. Widzicie tutaj może być 2, może być 3 cm. I tak też stawię. I już zaczynam. Troszkę tak ciągnę. Widzicie, tutaj są takie małe włoski, dlatego lubię używać lokówkę z klipsem. Widzicie? Ona tak idzie i wszystko tak śliczne. Bo wszystkie włosy teraz będę miała kręcone. Różna długość, ale wszystkie będę kręcone. Robię to, jeżeli nie mam wiele czasu. Jeżeli mam dużo czasu, mogę to zrobić jeszcze lepiej. Na przykład mogę używać takie małe klipsy i wszystkie loki podpiąć. Widzicie? Tak trzymam na przykład. Biorę taki mały klips i tak mogę podpiąć tutaj. I wszystko tak samo zrobić. No, a dlaczego? To trzeba na przykład, jeżeli macie takie długie włosy, naturalne, niefarbowane i chcecie, żeby fala trzymała się długo. Myślę, że tutaj wszystko będzie dobrze, spoko, dlatego po prostu tak zostawiam. Jak jeszcze można sprawdzić, będzie te włosy trzymać się długo czy nie? Widzicie, że tutaj pasemko takie elastyczne i to bardzo dobry znak, że wszystko będzie ekstra. Zobaczcie, tutaj od podstawy może być 2-3 cm, żeby nie było gorąco mojej modelki. Mogę powiedzieć, że to jest taka ekspres stylizacja, bo to tak szybko robię. Po prostu wszystko kręcę, zostawię i potem pokażę Wam stylizację, jak to pięknie wyczesać i co trzeba używać, żeby to czysto wyglądało. Proszę zwrócić uwagę, na przykład jeżeli macie taką elektryzację, elektryzacja może być dlatego, że włosy są suche i dlatego trzeba nałożyć czegoś nawilżającego. To może być na przykład spray wax lub krem dla kręcenia włosów, też nawilżający. Na przykład mam taki spray wax. I tak troszeczkę układam. Nakładam. Teraz zobaczcie, już lepiej, bo spray wax ma troszkę masła w składnikach. No i oczywiście masło nawilża włosy. Przepraszam za błędy, ale staram się bardzo. Mieszkam w Warszawie już rok, no i 2 razy w tygodniu mam lekcję polskiego języka. Bo oczywiście rozumiem, że jeżeli chcesz mieszkać w Warszawie, to trzeba nauczyć się, jak dobrze rozmawiać. No i oczywiście staram się, ale robię błędy, na przykład końcówki, bo to jest ciężko dla mnie, bo to jest nowy język dla mnie. Mogę rozmawiać po rosyjsku, po angielsku, no i teraz po polsku też. No i muszę ćwiczyć bardziej, dlatego nagrywam filmik na YouTubie, żeby rozmawiać. Mam nadzieję, że zrozumiesz mnie i nie będziesz zostawiać źle komentarzy. Dziękuję za zrozumienie. No i tutaj mam już ostatni poziom. Chcę, żeby tutaj była taka troszeczkę większa objętość, dlatego będę używać puder objętościowy od Milkshake. Też tak troszkę dodam tu.
No i po prostu tak biorę i cieszę od poziomu, tak, do poziomu, o. Używam troszkę medium lakier, no, żeby nie ślisko było tu. Zostawię tak. Następna paśma też. No i wszystko tak będę czesała. I teraz wszystko do tyłu. O, zobaczcie, tu jaka objętość. Trzeba troszeczkę zrobić, dodać woska, żeby wszystko było czysto tu. Rozczesać takie małe włoski. Myślę, że zostawię tu 3 pasemki, tak. Najważniejsze, żeby oni wszystkie byli, no, takie same. Jeżeli podoba Ci się ta lakówka, zostawię link pod filmikiem. Możesz zobaczyć i zamówić ją. Zobaczcie, jaki dobry skręt. Pamiętaj, że musisz tu trzymać końcówki, żeby nie były proste. Żeby wszystkie włosy były kręcone. Teraz musimy troszeczkę poczekać, żeby wszystkie włosy były już chłodne, nie gorące. Tak, może być 5 minut. Jeszcze chcę zaprosić Was na grupowe szkolenie w Warszawie 4 czerwca. Nauczysz się, jak robić pięknie objętościowe loki. Jak robić tutaj objętość, tak do góry, loki, fale, wszystko, co dzisiaj najpopularniejsze. Wszystkie sekrety i moje ulubione techniki poznasz na tym szkoleniu. Koszt 1000 zł plus 23% VAT, no i wystawiam fakturę oczywiście. Tylko 3 miejsca są wolne na to szkolenie, pospiesz się i napisz do mnie teraz. Link pod filmikiem. Jeżeli Ci podobał się ten filmik, zostaw komentarz i like.